Siema, tu Wahacz. Rozszerza się oferta pierwszego pełnego elektryka Toyoty w Polsce, czyli SUV-a BZ4X. Konkretnie na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2026 roku w salonach będzie można znaleźć także wariant z przedłużonym nadwoziem nazwanym Touring. Zwykły BZ4X jest sprzedawany od 2022 roku i jego nadwozie ma 469 cm długości i 186 cm szerokości. Z kolei Touring zwiększa długość o 14 cm do 483 bez modyfikacji rozstawu osi. Jest to możliwe dzięki temu, że BZ opiera się na modułowej platformie, na której swoją drogą bazuje także elektryczna Toyota CHR+, z którą widać, że bohater tego filmu dzieli niektóre pomysły stylistyczne. Bagażnik BZ4X Touring względem zwykłego BZ-a według katalogu urósł aż o 48%, z 452 zwiększył się on do 669 litrów. Mamy w nim dosyć niski próg załadunkowy, regularne kształty, otwór jest wysoki, ale za to nie przesadnie szeroki. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie maksymalne zdolności ładunkowe samochodu ustalono na 1718 litrów. Niestety z przodu nie ma co liczyć na żadną dodatkową przestrzeń w postaci tzw. franka. Z kolei ilość miejsca w drugim rzędzie w obu wariantach jest identyczna, Toyota nie ingerowała w położenie tylnej kanapy, po prostu powiększyła kufer. Gdy miałem przedni fotel ustawiony pod siebie, to na nogi miałem jeszcze duży zapas wolnej przestrzeni. W BZ-cie jest za to bardzo mało miejsca na stopy pod fotelem, ale przez ogólną ilość tego miejsca nie powinien być to dla większości osób realny problem. Testowana, bogatsza wersja Executive wyposażona jest w panoramiczny dach, ale przy naturalnym ułożeniu głowy i tak miałem trochę zapasu od podsufitki. Z przodu we wnętrzu samochodu mamy porcje kanciastych kształtów, które nieźle komponują się z tym, jak zostało zaprojektowane nadwozie. Na desce rozdzielczej czy drzwiach mamy miękkie tworzywa o przyjemniejszych dla oka fakturach niż w innych modelach Toyoty, z którymi miałem styczność. Bardziej bym tutaj mówił o poziomie Lexusów, też drobniejsze elementy są wykonane estetycznie. Z Lexusów pochodzi także pomysł na rozwiązanie ekranu centralnego, gdzie dostajemy duży wyświetlacz mający 14 cali. Jego dolna część poświęcona jest panelowi klimatyzacji wraz z wkomponowanymi w niego fizycznymi pokrętłami. Jest to wygodne rozwiązanie, bo czy to pokrętła do zmiany temperatury, czy wirtualne przyciski mają dla siebie odpowiednio dużo miejsca. Powyżej mamy właściwy system, gdzie niestety nie można dzielić ekranu przy np. odpalonej nawigacji, aby wyświetlały się tam informacje systemu audio czy układu hybrydowego. Tego brakuje, bo powierzchnia nie jest optymalnie zagospodarowana. Na szczęście z lewej strony jest belka, która pozwala szybko przełączać się pomiędzy poszczególnymi modułami, no i też zawsze jest opcja bezprzewodowego połączenia z Android Auto czy Apple CarPlay. Kierownica to z kolei toyotowe rozwiązanie, miałem z nim wcześniej styczność w hybrydowym Priusie. W jego ramach dostajemy niewielką kierownicę, a także zegary widoczne nad nią. Bezproblemowo mogłem znaleźć odpowiednią pozycję, aby wszystko dobrze widzieć. Szkoda tylko, że wystający zestaw wskaźników nie ma żadnego daszku, przez co jest podatny na padanie promieni słońca. Też ma rozczarowująco niewielki wyświetlacz, duża część tej wystającej przestrzeni się marnuje, a informacje na zegarach mają jej mało. Na szczęście interfejs jest rozsądnie do tego zaprojektowany. Przycisków na kierownicy jest z kolei dużo, ale ich rozmieszczenie jest wygodne. Za obsługę zegarów służy cały krzyżak. Mamy też przyciski o różnej formie, przez co ciężej się pomylić. Ogólnie jest ok. Przejdźmy już do tego, jakie układy napędowe mogą się w BZ4X znaleźć. Samochód występuje tylko z jednym zestawem akumulatorów o pojemności 74,7 kWh. Różnicować można za to moc, to znaczy w podstawowej odmianie dostaje się 224 koni mechaniczne i napęd na przednią oś. Jest też wariant mocniejszy, mający 380 koni mechanicznych i tam napędzane są wszystkie koła. Mniejsza moc pozwala na ciągnięcie przyczepy do 750 kg, a większa do 1500. Co ciekawe, aktualnie po wycofaniu Supry, BZ4X jest najmocniejszym modelem Toyota oferowanym w sprzedaży w Europie. Mnie do jazdy trafił się wariant 4x4 i tam przyspieszenie jest naprawdę konkretne, 4,5 sekundy do setki. BZ nie ma ostro zestrojonego pedału gazu, więc bez problemów mogłem jeździć nim płynnie i w neutralnym stylu, ale czuję się potencjał tego samochodu podczas przyspieszania, a jak się już mocniej przyspieszy, robi się naprawdę brutalnie. Dla większości osób słabszy wariant pewnie okaże się wystarczający, ale jeśli ktoś zdecyduje się na mocniejszy, chociażby dla napędu na wszystkie koła, to otrzyma bardzo przyjemne w codziennym użytkowaniu osiągi.
Pod kątem zużycia energii i zasięgu, to trasy testowe przebiegały po górzystym terenie i przez ten fakt i ograniczony dystans, który mogłem pokonać BZ-em, trudno jest mi powiedzieć miarodajne wartości. Z grubsza jednak komputer podróżny pokazywał okolice 19-20 kWh przy jeździe z prędkościami do 100 km/h, co jest i tak rozsądną wartością jak na moc samochodu. Z kolei kawałek pokonany po autostradzie z prędkością 130 km/h pokazał, że testowany model jest naprawdę nieźle wyciszony. Nie jakoś wybitnie, ale znowu na wyższym poziomie niż spotyka się to w innych Toyotach. Też BZ4X naprawdę przyjemnie się prowadzi, mamy w nim całkiem precyzyjny układ kierowniczy, który nie wymiękał nawet na serpentynach i pozytywnie mnie zaskoczył jak na SUV-a. Udanie jest też zestrojone zawieszenie, które skutecznie neutralizowało mniejsze nierówności, a zarazem nie było przesadnie bujane w zakrętach. Zasługa w tym pewnie też akumulatorów na dole, ale wciąż liczy się efekt. BZ-a nie miałem też możliwości naładować, więc mogę powiedzieć jedynie suche katalogowe dane. Maksymalna moc ładowania prądem stałym wynosić ma przeciętne 150 kW, przy czym pozwolić ma to naładować samochód od 10 do 80% w 28 minut, zatem dramatu nie ma. Ładowarka pokładowa na prąd zmienny oferuje w podstawie 11 kW, a w Executive dostaje się aż 22 kW. Cennik samochodu jest prosty. Słabszy układ napędowy zestawiony może być wyłącznie z podstawowym poziomem wyposażenia nazwanym Style, z kolei mocniejszy może występować także w topowym Executive. Bazowa odmiana oferuje już wystarczające wyposażenie z matrycowymi światłami LED, dwustrefową klimatyzacją, pompą ciepła czy kamerami 360 stopni. Executive dorzuca trochę bajerów mających uprzyjemnić jazdę, jak wentylacja foteli, szklany dach czy cyfrowe lusterko wewnętrzne, ale też trochę asystentów bezpieczeństwa. Całościowo jednak wybierając Style bym później nie żałował. Samochód w wersji Touring od razu oferuje mocniejszy układ napędowy niż zwykłe BZ4X startujący z 167 koni mechanicznych mocy i 57 kWh w akumulatorach, dlatego jest też od niego zauważalnie droższy wyjściowo. To znaczy krótszy nadwoziowo wariant kosztuje od 175 900 zł, a Touring od 214 900 zł, zatem różnica to niemal 40 000 zł i myśląc o tym modelu warto wziąć pod uwagę, który jego wariant będzie dla nas wystarczający. Podsumowując jednak kontakt z przedłużonym BZ4X, to jest to samochód, który pozytywnie mnie zaskoczył i mówię tutaj ogólnie o tym modelu, z którym wcześniej nie miałem styczności w jakiejkolwiek formie. Pod kątem jakości wykonania, wyciszenia czy właściwości jezdnych dostajemy w nim naprawdę solidny poziom, w którym czuję się trochę Lexusa. Nie jest to auto według mnie zbyt ładne z zewnątrz, ale całościowo BZ-em jeździło mi się lepiej niż się spodziewałem. Zatem jeśli ktoś poszukuje rozsądnego, pakownego elektryka, to warto moim zdaniem ten model sprawdzić. I to wszystko, co przygotowałem ze spotkania z BZ-em w wersji Touring. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!